Witam wszystkich. Dzisiaj jest 31 lipiec, sobota i jestem właśnie w Krakowie. Byłem tydzień czasu w Polsce na wakacjach, spędziłem tutaj bardzo fajnie czas, tak rodzinnie. Byłem trochę w górach, w Kościelisku, również w Zakopanem, jak i podróżowałem też na wieś. Mamy taki domek na wsi, tam też fajnie spędziłem czas, stamtąd też robiliśmy sobie takie wycieczki rodzinne, między innymi do Częstochowy, do Olsztyna oraz do zamku w Kęcinach, także naprawdę fajnie spędziłem czas. Muszę uważać, bo tutaj tak komary gryzą, mimo że to jest miasto Kraków. Może to nie wygląda, ale siedzę właśnie na ogródku w domu moich rodziców. No i tutaj właśnie nagrywam ten początek filmu. Chciałem Wam powiedzieć, że Anna niestety nie była w stanie przyjechać ze mną na te wakacje. Została sama w Bukareszcie, ale mam nadzieję, że następnym razem będzie mogła właśnie się ze mną wybrać. Ja jadąc tutaj z Rumunii zabrałem jedną osobę, która była chętna ze mną jechać i przyjechaliśmy wspólnie, jadąc całą trasę w ciągu jednego dnia. Zrobiliśmy 1200 km, także to była bardzo długa droga. Ja wyjechałem wtedy z Bukaresztu o godzinie 4:30 rano i pojechałem po tą właśnie osobę do Ploiești. To jest 70 km od Bukaresztu. No i z Ploiești jechaliśmy do Polski. Jechaliśmy przez Węgry, Słowację, no i granicę przekroczyliśmy w Jurgowie w Polsce. Też taką samą trasą planuję jechać w odwrotną stronę i chciałem właśnie nagrać taki film, jak wygląda taka moja podróż tym razem z Polski do Rumunii. Poprzednim razem jak jechałem, to właśnie nie chciałem nagrywać, ponieważ po pierwsze jechałem cały dzień, jechaliśmy razem cały dzień i ta podróż była zbyt męcząca, żeby nagrywać, przynajmniej tak mi się wydaje. A z kolei teraz wracając planuję zrobić sobie przerwę i zatrzymuję się w Oradea. To jest takie małe miasteczko, które może nie takie znowu bardzo małe, ale nie takie duże na pewno jak Bukareszt, które jest blisko granicy z Węgrami. I w Oradea planuję zatrzymać się na noc, tam będę miał hotel, a Anna, bo tak ma na imię ta osoba, którą zabrałem, tak samo jak i moja Anna, ona sobie pojedzie już pociągiem z Oradei do Ploiești, czy tam najpierw do Bukaresztu, w zależności jak te pociągi tam będą jeździły. Także taki jest plan. Będę chciał filmować poszczególne etapy mojej podróży, no i pokazać Wam, jak taka podróż właśnie wygląda. Także tyle tytułem wstępu. Zapraszam wszystkich na dzisiejszy odcinek. Wyruszam właśnie w podróż. Jadę właśnie na dworzec kolejowy. Tam się umówiłem z Aną. Ona jedzie z Łodzi. No i umówiliśmy się na dworcu. Nie wiem, czy Anna będzie chciała, żeby być filmowana w tym filmie. To się później okaże, więc zobaczymy, czy będziecie mieli okazję ją zobaczyć. Chciałem powiedzieć jeszcze odnośnie podróży, którą miałem tutaj z Rumunii do Polski. Musiałem zakupić winiety. To jest taki też szczegół. Winieta na Węgrzech, winieta na Słowacji i te winiety, które wykupiłem, zapłaciłem. Na Słowacji kosztowała 10 euro i w forintach na Węgrzech ta winieta kosztowała w podobnej cenie. Płaciłem kartą płatniczą, także to zostało mi tam przewalutowane na odpowiednie kwoty.
ale mniej więcej cena na Węgrzech była taka podobna do tej winiety, tak jak i na Słowacji. Chciałem dodać jeszcze, że te winiety, które zakupiłem, są ważne 10 dni, także to jest taki jednorazowy wydatek w ciągu tej podróży. Nie będę musiał teraz kupować ich ponownie. No i nic, zmierzam w takim razie na dworzec, no i odezwę się na kolejnym moim etapie podróży. Jestem na dworcu kolejowym, czekam na Anę. Pociąg się spóźni parę minut, jak to zawsze pociągi. Nigdy punktualne w Polsce. Chwilę będę musiał tutaj postać na parkingu, ponieważ jest 15 minut tylko gratis, a później trzeba płacić. No i muszę wyjechać, zawrócić. Tutaj jest takie małe rądko. No i wjechać jeszcze raz. Także będę musiał poczekać jeszcze chyba z 10, może 15 minut, aż Anna tutaj dojedzie. No i ruszamy dalej w trasę i jedziemy do przejścia granicznego w Jurgowie. Zatrzymaliśmy się na stacji, jesteśmy teraz w Nowym Targu. Mamy jeszcze jakieś 26 km do granicy. Zatrzymałem się, ponieważ chciałem dotankować samochód. Paliwo, jakiego używam, to jest gaz. No i także już jesteśmy zatankowani i myślę, że gazu nam wystarczy do samego Oradea. Nie trzeba będzie się, pada tutaj też, nie trzeba będzie się zatrzymywać już więcej. Pogoda jest niestety brzydka, jak widać, pada deszcz, błyskawice i chciałem jeszcze dodać, że no, jeździ się tak dosyć ciężko, staliśmy w korku, pada deszcz, niestety pogoda nas nie rozpieszcza, ale dobrze, że przynajmniej nie ma mgły w górach, bo to na pewno by utrudniło nam jazdę. Idę zapłacić w takim razie za tankowanie, no i ruszamy dalej w drogę. Jesteśmy właśnie na Węgrzech, dojechaliśmy na Węgry, zatrzymaliśmy się na stacji, żeby odpocząć chwilę, zjeść sobie coś, skorzystać z jakiejś toalety. Przejechaliśmy przez Słowację dosyć szybko, droga była dobra, poza tym, że padał deszcz i jak wjeżdżaliśmy do Słowacji, to na granicy stał taki patrol, ale nas nie zatrzymali, także dobrze, bo obyło się bez zbędnych pytań, po co jedziemy, dokąd jedziemy i tak dalej. Droga jest dosyć szybka, mamy jeszcze do przejechania jakieś 220 km do Oradea, także no, myślę, że gdzieś około godziny 16 powinniśmy być już na miejscu.
No nic, zrobimy sobie jeszcze trochę przerwy, odpoczniemy właśnie. Anna poszła tam gdzieś jeszcze do sklepu, no i włączymy się już prawdopodobnie, jak będę na miejscu w Rumunii. Jeszcze zapomniałem dodać, że jak jechaliśmy od Słowacji, jak przekroczyliśmy granicę w Jurgowie, to kierowaliśmy się na Prešov i Koszyce. No i stamtąd właśnie dojechaliśmy tutaj na Węgry, a teraz jedziemy w kierunku Miskolca. No i później będziemy już zjeżdżać docelowo do Oradea. Dojechaliśmy do Oradea. Wysadziłem Anę na dworcu centralnym. Ona już poszła sobie tam na pociąg. No i pewnie pojedzie albo do Ploiești, albo do Bukaresztu, w zależności jakie tam będzie miała połączenie, czy bezpośrednie, czy z przesiadką. Ja z kolei jestem już tutaj w mieście. Byłem w hotelu. Zameldowałem się, zostawiłem sobie rzeczy. Idę się teraz rozejrzeć tutaj po okolicy. Chciałem iść sobie coś zjeść, bo jestem głodny. Prawie nic nie jadłem w ogóle podczas jazdy. Robiliśmy przerwy, ale tylko małe. Zatrzymaliśmy się jeszcze na Węgrzech raz, ponieważ stwierdziłem, że nie wystarczy mi jednak gazu, więc musiałem się dotankować, ale zatankowałem tylko 10 litrów, ponieważ nie wiem, jakie dokładnie są ceny, jak to się przelicza w forintach, nie sprawdzałem tego i wolę zatankować się tutaj w Rumunii, bo wiem, ile co kosztuje i jakie są dobre ceny. Dlatego też tylko trochę tego paliwa zatankowałem. I co jeszcze? No i była też kolejka trochę na granicy. Musieliśmy stać no może z 20 minut, żeby przekroczyć granicę, ale o nic nas nie pytali strażnicy graniczni. Sprawdzili tylko dokumenty, powiedzieli la revedere, drumbun. No i tyle. I przyjechaliśmy do Rumunii, także podróż nam zleciała całkiem zwinnie i przyjemnie. Jedynym minusem tylko było to, że cały czas padał deszcz. Te chmury, które były deszczowe, to ciągły się tak za nami przez Polskę, Słowację i całe Węgry. Dopiero przestało tak naprawdę padać w Rumunii, jak tutaj żeśmy dojechali. Praktycznie na granicy, a tak to cały czas ten deszcz nas śledził i cały czas tak, no z małymi przerwami, ale padało. Także nie było to zbyt komfortowe, momentami ten deszcz był naprawdę bardzo duży, więc no, trzeba było uważać na drogach, żeby nie wpaść w jakiś poślizg, żeby jechać bezpiecznie. Muszę powiedzieć, że mnie się przez Węgry bardzo dobrze zawsze jeździ, oni mają bardzo dobre drogi na Węgrzech, autostrady, także tam się naprawdę jechało super. A z kolei jeśli chodzi o Słowację, no to przez jakiś tam moment tylko były takie właśnie drogi płatne, z których korzystaliśmy i później to już jechało się takimi trochę wolnymi drogami przez tą Słowację. No a tutaj w Rumunii to Wam pokażę później, jak będzie wyglądała moja już teraz tylko, ponieważ teraz już będę jechał sam, moja podróż. Więc co, zmierzam teraz do jakiejś restauracji, chcę tutaj iść sobie coś zjeść. No i w zasadzie odezwę się jutro i pokażę Wam, jak wygląda moja podróż do Bukaresztu. Także zostańcie jeszcze ze mną, to nie koniec filmu. Pozdrawiam wszystkich. Jest ranek, godzina 7 rano. Wstałem dzisiaj dosyć wcześnie, ponieważ obudził mnie
budzik jakiejś osoby, która spała w jakimś innym pokoju w hotelu. Ktoś miał ustawiony zegarek na godzinę 5 rano i ja nie wiem, jak ta osoba nie słyszała tego alarmu, czy jak to było, bo przez pół godziny dzwonił i dzwonił ten dzwonek i nikt po prostu nie reagował i go nie wyłączał. Aż do tej pory pamiętam dźwięk tego dzwonka, tego budzika. No nic, spakowałem swoje rzeczy, wymeldowałem się z hotelu. Jestem teraz na stacji gazowej Lukoil. Zatankowałem sobie gaz. Chciałem kupić kawę, ale o dziwo na tej stacji kawy nie ma. Tak w ogóle to jeszcze chciałem dodać, że na stacjach benzynowych tutaj w Rumunii w ogóle nie sprzedają jakichś takich ciepłych rzeczy do jedzenia. Ja oczywiście pomijam fakt, że nie jem jakichś tam fast foodów czy coś, ale tutaj nigdzie nie znajdziecie na przykład hot doga, żeby sobie kupić do zjedzenia, to jak jest na każdej stacji w Polsce. Tutaj tego nie ma. Gdzieś tam wprowadzili na jakichś stacjach OMV, ale to jest tylko na dosłownie kilku i trzeba szukać, także ogólnie takie jedzenie nie jest dostępne. Ustawiłem sobie mapę GPS-a, no i mam do Bukaresztu niecałe 600 km. No i zmierzam dalej w drogę, także będę Wam pokazywał, jak wygląda dalej moja podróż. No i mam nadzieję, że zatrzymam się jeszcze w jakimś miejscu, to sobie kupię tą kawę i się napiję. Droga, którą jadę, prowadzi przez Deva. Nie wiem, czy pamiętacie film, który zrobiłem, jak straciłem prawo jazdy. Tam właśnie byłem je odebrać, w tym miasteczku. Oczywiście policja mnie zabrała trochę wcześniej. Było to w miejscowości Brad. Też będę przez tą miejscowość przejeżdżać. No i mam nadzieję, że historia się po prostu nie powtórzy. Nie może się powtórzyć, będę bardzo uważał. Droga, którą teraz jadę, jest bardzo dobra, dobrze się jedzie. Mam jeszcze 508 km do domu. Na pewno zrobię sobie jeszcze przerwę, ponieważ nie da się jechać tak cały czas. No i będę musiał sobie odpocząć. Czekam teraz na czerwonym świetle. Tutaj droga jest w remoncie, a tam widać psa, który sobie stoi. Tutaj jest taki problem, wydaje mi się, dosyć duży w Rumunii z tymi bezpańskimi psami. Jest ich za dużo i często je widać tak właśnie gdzieś tam w jakichś miejscowościach sobie chodzą przy drogach. Natomiast w samym Bukareszcie pozbyto się tego problemu już jakiś czas temu, chyba w 2010 albo w 2012 roku dużo tych psów właśnie zabrano do schroniska, bądź też po prostu je zabito. Piesek idzie do mnie. Chyba głodny jesteś, co? No dobra, ruszamy, bo mam zielone światło. Kolejny raz zatrzymałem się na czerwonym świetle. Tutaj ta droga jest w remoncie, ale i tak jest duży postęp, ponieważ ostatnim razem jak jechałem, to dłuższy odcinek tej drogi praktycznie cały był remontowany, a teraz widzę, że tylko końcówka drogi do Deva jest właśnie z tymi światłami. Zobaczę, jak będzie dalej. No i w Deva mam właśnie plan się zatrzymać, jeszcze się dotankować. Zatrzymałem się w Deva. Udało mi się przejechać szczęśliwie przez Brad i tutaj do tego miasteczka. Jestem na stacji Lukoil. Zatankowałem się. Oczywiście nie mają kawy na tej stacji. Ja nie wiem, jak to jest możliwe, żeby na stacji nie było możliwe kupić sobie kawę. Nie wiem, czy już dzisiaj sobie w ogóle będę miał okazję gdzieś kupić, czy nie. Zobaczę. Planuję teraz jechać bez jakichś większych przerw. Chyba że właśnie będę musiał gdzieś zjechać do jakiejś toalety albo coś. I popatrzcie się, nie wiem, czy tam widać w rogu za mną fortecę w Deva. Bardzo ładne miejsce, szczególne, piękne. Zrobiliśmy oczywiście film, jak tam byliśmy, także tutaj gdzieś mogę udostępnić link, żebyście sobie mogli go obejrzeć.
oraz też taki krótki film, który przedstawia całą Dewę. Także to były takie dwa filmy, które udało nam się tutaj nakręcić. Nic, ruszam dalej w trasę. Jestem właśnie na autostradzie A1 i przede mną 130 km tą drogą, także cieszę się, bo lubię jeździć autostradą. No wiadomo, trzeba uważać, żeby jechać bezpiecznie, ale później czeka mnie droga przez góry. Później już nie będzie tak fajnie. Na razie cieszę się dobrą drogą, no i włączę się później. Przejechałem bardzo szybko autostradą, czas mi zleciał szybko, a teraz niestety zaczynają się korki. Tutaj jest trasa przez góry, teraz jadę w kierunku Rumniko-Wólcza i mam 260, dokładnie 1 km do samego domu i widzę czas tutaj na GPS-ie 4 godziny 14 minut, także to jest bardzo długi czas jak na ten dystans, no ale jest niestety niedziela, ludzie też wracają z gór i mają taką tendencję w ogóle, że ludzie z Bukaresztu to oni wracają na ostatnią chwilę, wszędzie, czy gdzieś jadą na wieś, czy jadą nad morze, czy jadą w góry, zawsze wracają o tym samym w tym samym momencie, w tym samym czasie, czyli na ostatnią chwilę. Oni nigdy nie myślą, żeby wyjechać wcześniej, żeby nie stać w korku. Po prostu zawsze jadą w ostatniej chwili. Muszą zostać jak najdłużej wszędzie i wracają i powodują właśnie takie korki, jakie są teraz, tak? Ja nie wracam w ostatnim momencie. Jest co innego, jeżeli ja robiłem taką trasę z Polski do Rumunii, nie miałem innego wyjścia i tak wyjechałem dzisiaj wcześniej rano, ale generalnie ludzie jak gdzieś jadą na weekend, a są generalnie z Bukaresztu, to właśnie tak wracają, no i powodują właśnie takie korki, tak? Nigdy jeszcze się nie nauczyli, że żeby wracać wcześniej, bo może nie być zatłoczone. Nie, oni muszą wracać na ostatnią chwilę. Po prostu zawsze. I proszę, tak wygląda droga. W dwie strony. Jadę 40 na godzinę. O, już się trzeba zatrzymać, bo już gdzieś tam dalej przykorkowane. Jestem na autostradzie, ostatnie 118 km i będę w domu. Ta droga przez góry była ciężka, bardzo długa, co chwilę były korki, musiałem się zatrzymywać, ruszać, zatrzymywać i tak też to trwało. No a teraz na autostradzie pójdzie szybko i tutaj patrzę, powinienem być za godzinę 20 minut w domu, także nie mogę się już doczekać. Jestem właśnie w Bukareszcie, dojechałem do domu, stoję przed moim blokiem, idę odpocząć po podróży, przywitać się za mną. Jeżeli Wam się podobał ten film, dajcie łapki w górę, skomentujcie go jakoś, no i oczywiście subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia!